Drugi zestaw zadań podsumowujących. X przez minus 5. Co musimy zrobić? Oczywiście, ponieważ tu jest dzielenie przez 5, my musimy pomnożyć obie strony przez minus 5. Mnóżmy zatem. Lewą stronę mnożę i prawą stronę też mnożę. Po lewej stronie minus 5 się skraca, zostaje x, a po prawej, piątka z 11 się nie skraca, zatem trzeba przemnożyć. 5 razy 2, 10 jedenastych i oczywiście minus. Jedziemy dalej. Pozbywajmy się minus 4 piąte, dodając 4 piąte do obu stron. Dodajmy zatem do lewej strony i dodamy sobie też do prawej strony. Po prawej się ładnie skraca, zostaje x, po lewej, przepraszam, a po prawej trzeba sprowadzić do wspólnego mianownika. Nie ma tak dobrze. Proszę bardzo, sprowadzamy. Ja tu sobie przygotuję wszystkie kreseczki. 5 razy 6, 30 w mianowniku. 5 razy 5, 25. 6 razy 4, 24. Więc co my tutaj mamy? Proszę bardzo, minus 25 trzydziestych plus 24 trzydzieste, a więc wynikiem jest minus 1 trzydziesta. Kolejny przykład. Tu się trzeba pozbyć plus 28, odejmując 28 od obu stron. Piszemy, może do znudzenia, ale będę to rozpisywał wszystko, żeby nie było problemu. Minus 37 minus 28, po lewej stronie się znosi, zostaje x, a tu mamy minus 37 minus 28, czyli inaczej minus 37 plus 28, co jest równe 65, oczywiście z minusem. Kolejny przykład. Minus 3,5 razy x, czyli dzielimy sobie obie strony przez minus 3,5. Dzielmy. Lewa strona dzielimy przez minus 3,5 i prawa strona dzielimy przez minus 3,5. Tu się ładnie skraca. A po prawej stronie też minus przez minus, więc wynik będzie dodatni. 35 przez 3,5 to jest 10. Kto nie wierzy, niech użyje kalkulatora albo kartki. Następny przykład. Musimy się pozbyć plus 9,4 i 45, odejmując od obu stron to 9 i 45. Odejmijmy zatem od lewej strony i odejmijmy od prawej strony. Po lewej się znosi, zostaje x, a po prawej, jeżeli ktoś ładnie dokona tego odejmowania, to mu wyjdzie 1,55. Next one. 11x, czyli 11 razy x, a więc obie strony trzeba podzielić przez 11. Czyli 11x przez 11 i minus 143 przez 11. 11 się skraca, zostaje nam x. Minus oczywiście, bo liczba ujemna przez dodatnią da nam wynik ujemny. 143 podzielić na 11 to jest 13, a więc wynikiem jest minus 13. Kolejny przykład. O, jaki ładny. Popatrz. X przez 1 i 2 dziewiąte. Czyli tu jest dzielenie, czyli musimy obie strony pomnożyć przez 1 i 2 dziewiąte. Proszę bardzo, mnożymy. 1 i 2 dziewiąte, x przez 1 i 2 dziewiąte i po lewej stronie 27 razy 1 i 2 dziewiąte. Pardon, po prawej. Nie wiem, czemu one mi się mieszają. Tu się elegancko skraca, zostaje x, a tu, żeby wymnożyć, to trzeba tą liczbę mieszaną zamienić na ułamek niewłaściwy, czyli minus 27 razy 1 razy 9 plus 1, czyli 11 dziewiątych. Skraca nam się tu na szczęście, tu jest 1 dziewiątka, tu są 3 dziewiątki. 3 razy 11 to jest 33, czyli minus 33. Minus 33. Fiku miku, gotowe. Następny. 3x, czyli 3 razy x, czyli dzielimy obie strony przez 3. 3x przez 3, 5 i 1/2 podzielić przez 3. Tutaj się skraca, zostaje x, a co mamy po prawej stronie? To po prawej stronie, proszę bardzo,
zapiszemy to troszkę inaczej. 5 i 1 druga razy 1 trzecia. No to się do tego samego sprowadza. I znowu musimy to zamienić na ułamek niewłaściwy. 5 razy 2 10 plus 1 11 drugich razy 1 trzecia. Wychodzi nam 11, 2 razy 3 szóstych, czyli 11 szóstych. Inaczej 1 i 5 szóstych. Przypominam, że ta druga forma jest bardziej lubiana przez nauczycieli. Nie lubią tego, choć to jest prawdziwy wynik, to jednak wolą, jak przedstawiacie to w tej formie. Następny przypadek. Musimy się pozbyć minus 3,7, dodając do obu stron 3,7. Nic prostszego. Dodajmy 3,7 do lewej i do prawej. Po lewej się zniesie, zostanie x, a po prawej, jak dokonamy tego dodawania pisemnie, czy w pamięci, czy za pomocą kalkulatora, wyjdzie nam 12,94. Następny przykład. Minus 13 czwartych mnoży na x, czyli musimy podzielić obie strony przez minus 13 czwartych, co w wypadku ułamka oznacza, że musimy pomnożyć przez minus 4 trzynaste, co na pewno będzie od razu milszą operacją. I lewą i prawą stronę mamy 2,8 razy minus 4 trzynaste po lewej stronie i po prawej minus 4 trzynaste razy minus 13 czwartych x. Tu się wszystko skraca ciach, ciach. A co się dzieje po lewej? No, najpierw trzeba tą liczbę mieszaną zamienić na ułamek niewłaściwy. Nie ma lekko. 2 razy 9, 18, plus 8, 26 dziewiątych razy minus 4 trzynaste. Skraca nam się, zobacz, tu jest 1 trzynastka, tu są 2 trzynastki. Bardzo ładnie. 2 razy 4 to jest 8, 1 razy 9 to jest 9. Nie zapominamy o znaku minus, czyli mamy minus 8 dziewiątych. Równe x, bo po prawej stronie został x. Całkiem przyzwoity wynik z takiego brzydactwa nam wyszedł. Kolejny przykład. Musimy się pozbyć tej liczby, czyli co? Jak tu było minus 1,2, to my dodajemy 1,2 do obu stron, czyli 4,2 plus 1,2 po lewej i po prawej robimy dokładnie to samo. Przy czym po prawej sprawa jest załatwiona, bo się to ładnie wszystko skraca i zostanie nam po prostu x. No a po lewej, żeby dodać, no to musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika, które w tym wypadku jest dziewiątką. Czyli mamy 4. Ile trójek w dziewiątce jest? 3. 3 razy 2, 6 dziewiątych plus 1,2. Liczymy sobie, ile to mamy. 4 dodać 1 to jest 5. 6 dodać 2 to jest 8 dziewiątych. I to jest równe naszemu x-owi. Kolejny przypadek. 34 razy x, czyli obie strony dzielimy przez 34. No to proszę bardzo, od razu zauważ, ponieważ tu mamy ułamek, to od razu lepiej jest zapisać to, że to mnożymy przez odwrotność, czyli przez 1/34. No to zapiszmy to sobie 5,2. Czemu? Kto tego nie pamięta, niech obejrzy ten zestaw zadań, gdzie omawiałem rozwiązywanie równań, ale z ułamkami. Tam się bardziej nad tym rozwodzę. Teraz to już jest podsumowanie. Czyli 5,2 razy 1/34 po lewej i 1/34 razy 34x po prawej. Po prawej się skraca, zostanie x, a po lewej co mamy? No żeby wymnożyć, to trzeba zamienić na ułamek niewłaściwy. 5 razy 3, ile? 15 plus 2, 17 trzecich razy 1/34. Się skraca. Tu jest 1/17, tu są 2, czyli wyjdzie nam 1 razy 1, 1, 3 razy 2, 6, czyli 1/6. Tyle jest równy nasz szanowny x.
Już dużo x'ów dzisiaj policzyliśmy. Następne. X przez minus 5, czyli trzeba pomnożyć przez minus 5 obie strony, żeby się od tego pozbyć. Mnożymy zatem. Nieładna ta piątka. Jeszcze raz ją. Minus 5. Teraz już cacy. Minus 5 i po prawej stronie minus 5 razy minus 28. Po lewej się skraca. Zostaje x. Minus razy minus wynik będzie dodatni. 5 razy 28 to jest 140. Trzeci od końca przykład. X minus 23. Banał. Trzeba po prostu dodać do obu stron 23. Dodajemy minus 25 plus 23 i to samo plus 23 po prawej stronie. Znoszą się, zostaje x, a po lewej stronie minus 25 plus 23 to jest minus 2. Co jest naszym x-em? Wartością naszego x-a, czyli naszym rozwiązaniem. Przedostatni. Przypadek x tym razem jest dzielone przez 32, a więc trzeba obie strony pomnożyć przez 32. Mnóżmy zatem. Nieubłagany koniec się zbliża, więc trzeba mnożyć. 32 razy 2,2. Tu nam się skraca po lewej, zostaje x, a po prawej trzeba sobie wziąć i rozpisać ładnie w słupku, prawda? Czego ja tu robić nie będę, bo wiem, że to jest 704 tysięczne wynik tego mnożenia. Skąd wiem? Bo se wcześniej policzyłem. Haha. Być może też się rąbnąłem, acz nie sądzę. Ostatni przykład. X towarzyszy mu 17,43. Żeby się ich pozbyć, pozbywamy się odejmując. Skoro tu było dodawanie, no to my odejmujemy. Od obu stron odejmujemy to minus 17,43. I od lewej, no i oczywiście też od prawej. Po prawej stronie zostanie nam piękny x, no a po lewej stronie trzeba wykonać odejmowanie. Jak już je pracowicie wykonacie, to Wam wyjdzie minus 8,23. I to jest nasze ostatnie rozwiązanie z tych wszystkich w sumie 6 zestawów zadań. Tyle na dziś.